Moja podróż zaczęła się od Dublina tym razem, w którym zaczęłam się przez 4 noce. Jednak nie udało mi się nic ciekawego tam nagrać z kilku powodów. Jednym powodem była pogoda, czyli trochę za zimno było na tę porę roku, jak również samopoczucie i brak ogólnej weny twórczej. Więcej możecie przeczytać w moim blogu na temat Dublina i moich odczuć do tego miasta. A teraz zapraszam Was do obejrzenia mojego vlogu z Maroka. Historia Marrakeszu, miasta w południowym Maroku, sięga prawie 1000 lat. Od jego nazwy pochodzi nazwa samego Maroka. Założona przez Almorawidów jako stolica ich imperium, Marrakesz służył także jako cesarska stolica kalifatu Almohadów od 1147 roku. Marynidzi, którzy zdobyli Marrakesz w 1269 roku, przenieśli stolicę do Fezu, pozostawiając Marrakesz jako regionalną stolicę południa. No i witamy w Maroku. Wczoraj przyleciałem, spędziłem kilka godzin spacerując po mieście, ale jest taka intensywność bodźców, czyli zapachu i dźwięków ogólnie, że po paru godzinach zmęczony musiałem wrócić do hostelu. No tak to jest. Hostel, jak widzicie, bardzo, bardzo przyjemny. No i nic, zapraszam do zwiedzania Maroku. Marrakesz został zdobyty przez Saadytów Szarifów w 1525 roku i odzyskał status cesarskiej stolicy Zjednoczonego Maroka po zdobyciu Fezu w 1549 roku. Marrakesz osiągnął swój epicki blask pod urządami Saadytów, którzy wielce upiększyli miasto. Alawici Szarifowie zdobyli Marrakesz w 1669 roku. Jak będziecie się wybierać z Marrakeszu do Fez czy do innych miast w Maroku, to bilety są bardzo przystępne cenowo, znaczy na warunki europejskie, jak również łatwe w zakupie na stacji. Nie ma dużych kolejek, są maszyny, ale maszyny nie funkcjonują tylko na chwilę obecną na karty marokańskie bankowe, czyli jeżeli macie kartę polską bankową czy jakiegoś innego kraju, to bilety możecie tylko nabyć w kasie. Ekspedienci mówią po angielsku, także nie ma problemu z tym. No i myślę, ja kupiłem bilet, mam wyjazd za 2 dni z Marrakeszu, ale wolałem już teraz kupić sobie bilet z wyprzedzeniem, żeby nie stać później w kolejce, czy przypadkowo, nie wiem, nie złapać się w jakimś momencie, że będzie wypełniony pociąg, chociaż wątpię, nie? Także jak będziecie się wybierać, to postarajcie się kupić sobie bilety z wyprzedzeniem.
Ogólnie ludzie w Maroku są bardzo mili jako społeczeństwo, ale jest problem z takim, że fotografowanie ludzi w przestrzeni publicznej czy filmowanie wiąże się często z jakimiś problemami. Takimi, że ludzie po prostu nie lubią być fotografowani i nie lubią być filmowani bez pozwolenia. No i główna sprawa, jeżeli im się nie zapłaci. Czyli jeżeli chcecie robić coś w rodzaju street photography, czy fotografii ulicznej, czy filmowaniu takim trochę z ukrycia w przestrzeni publicznej w Maroku, no to polecam korzystać bardziej z obiektywów teleskopowych, czyli 70 do 200, czy nawet no, po prostu jest dość utrudniona jest możliwość fotografowania czy filmowania ludzi na ulicach. Bardzo możliwe, że jeżeli się tam wybiera się człowiek na jakąś wycieczkę z ekipą taką, którą się opłaca, lokalnych berberów, no to wtedy jest to zdecydowanie łatwiej, bo wiadomo, oni są wtedy już tam opłaceni i przyzwyczajeni do tego, że można ich tam przyfilmować, czy można ich sfotografować. Ale jeżeli chcemy tak spontanicznie, jak to bywa czasami, czy w krajach azjatyckich, czy nawet w Europie, zrobić jakieś ujęcie, to możemy oczekiwać to, że będą jakieś takie nieprzyjemności na zasadzie, że ludzie będą się burzyć, nie? Także jak będziecie się wybierać do Maroka, to pamiętajcie, że ludzie są tutaj bardzo mili, ale jest jeden taki niuans, że nie lubią być filmowani, nie lubią być zbytnio fotografowani, jeżeli się im nie zapłaci, albo jeżeli się ich do siebie nie przyzwyczai. Na zasadzie, jak siedzimy w restauracji, zapłacimy za jakieś danie, to pewnie możemy je sfilmować i obsługę i te dania i tak dalej. Jeżeli chcemy to zrobić tak tylko z partyzanta, tak zwanego, z ukrycia, czyli na zasadzie fotografii ulicznej, czy filmowania takiego ukrytego, no to ludzie są zazwyczaj uczuleni na to i polecam bardziej podchodzić do tego z przestrogą, no taką, że część osób właśnie wymaga tego, że się za coś zapłaci, nie?
Ale to nie jest nic nowego. Wiele osób pracujących dla telewizji, czy robiących programy dokumentalne, które oglądamy w BBC, czy w jakichś innych kanałach, no właśnie polegają na to, że większość osób jest opłaconych i mają za to jakoś zwrócone pieniądze. Znaczy że większość osób jest jakoś opłaconych przy takich nagraniach typowych dla produkcji dokumentalnych w jakichś tam innych krajach dalekich od Europy. No bo jakoś z czegoś muszą w sumie żyć, nie? Czyli to jest takie w miarę zrozumiałe. To przynajmniej powinno być, co nie wiem, tak mi się wydaje. No nic, nie wiem, czy powiedziałem, co chciałem powiedzieć, czy nie, bo za dużo myśli przez głowę przelatuje, za dużo impulsów, także zabieram się do zwiedzania Marrakeszu. Marrakeszu raczej, bo Marrakesz to... Ogólnie myślę, że Marrakesz powinien być nazwany jako Marrakesz, bo kurde, to jest całe miasto to jest jeden wielki bazar, jeden wielki market, można powiedzieć. I no jest to interesujące, ale jeżeli osoby przywykły do innego stylu życia, no to może być męczące na dłuższym etapie. Ja spacerując wczoraj kilka godzin, troszkę się zmęczyłem, muszę powiedzieć szczerze, i musiałem wracać z powrotem do hostelu, bo jak wcześniej wspomniałem, za dużo emocji, za dużo nowych bodźców. No i potrafi być to męczące. Jeżeli będziecie się wybierać do Maroka, do Marrakeszu, to jak to mówią, take it easy, jak to mówią Anglicy, nie? Czy Amerykanie raczej. No i tyle. Chociaż Marrakesz często służył jako rezydencja sułtanów alawickich, Marrakesz nie był ich ostateczną stolicą, ponieważ sułtani alawici często przenosili swoje dwory między różnymi miastami. W XIX wieku większość z nich została odbudowana. Zostało zdobyte przez wojska francuskie w 1912 roku i stało się częścią francuskiego protektoratu Maroka. Pozostało częścią Królestwa Maroka po uzyskaniu niepodległości w 1956 roku. W całej swojej historii Marrakesz utrzymywał zaciekłą rywalizację z Fezem jako wiodącym miastem Maroka, a kraj często dzielił się politycznie na dwie połowy, z Fezem jako stolicą północy i Marrakeszem stolicą południa. Wejście do muzeum w Marrakeszu to jest koszt 50 dirhamów, czyli niecałe 5 euro. Może kolekcja nie jest bardzo powalająca, ale myślę, że jest warte odwiedzenia. Chyba ze względu na sam budynek, bo ten budynek kiedyś był rezydencją, w którym w środku w courtyardzie rosły tam drzewka, a po bokach były sypialnie. Czyli to obecnie jako muzeum jest położona tam mozaika zrobiona jest i jakieś tam dodatkowe zadaszenie, ale ogólnie wcześniej to była rezydencja. I myślę, że to warte jest po prostu dla samej architektury, warte zobaczenia. Jest jeszcze jedno fajnie ciekawe miejsce w Marrakeszu. Wczoraj przypadkowo udało mi się je odwiedzić, a mianowicie miejsce się nazywa Skarby z 1001 nocy, czyli Treasures from the 1000 Nights, coś takiego, nie? Po angielsku, jak to się mówi. Jest to prywatna, też jest to rodzaj galerii muzeum, tylko że będąc nie rządową instytucją, ale prywatną, zarządzaną, z tego co się dowiedziałam, przez jakąś bardzo zamożną panią, która po prostu nie pobiera za wstęp, ale bardziej chce udzielać, nie wiem, lekcji, z tego co ja się dowiedziałam, lekcji na temat kultury i historii Maroka. Znajdziecie to gdzieś na mapie. Myślę, że warto odwiedzenia, bo również jest fajna architektura. No i można tam znaleźć jakąś część artefaktów historycznych z regionu nie tylko Maroka, ale również krajów arabskich. Budynek Bena Józefa to jest stara muzułmańska szkoła. A to tutaj co widzicie w tych drobnych pomieszczeniach, no to jest akademik. Czyli takich pomieszczeń tutaj jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. No i tam również.
Jak widzicie, one są te pomieszczenia nie za duże, ale tutaj też na górze, czy tutaj wam pokażę, bo tutaj chyba widać, są schodki dodatkowo na górę i część, domniemam, że część sypialni. Także tak się prezentował akademik muzułmański w roku, nawet nie wiem w jakim roku, ale zaraz wam pokażę tutaj na ekranie. Ogólnie budynek jest bardzo imponujący architektonicznie i ozdobniczo. Jak widzicie, dużo jest ornamentów, arabesków tak zwanych, czyli ornamentów na styl typowo orientalny, typowo arabski. Kto by chciał mieszkać w takim akademiku? Widok na plac akademicki, jakby nie było, robi robotę. Bo to ogólnie, z tego co zorientowałem się, no to był plac akademicki. Akademicki dla kultury islamu, dla kultury muzułmańskiej. Jak widzicie, te ornamenty są naprawdę ciekawe. Wybór rabatu na stolicę współczesnego Maroka można postrzegać jako kompromis, który nie zapewnił żadnemu z dwóch rywalizujących ze sobą miast prymatu nad drugim. Wiecie co, ten budynek naprawdę robi wrażenie. Budowany był w 1540 którymś roku, jeżeli dobrze skojarzyłem. I naprawdę robi wrażenie. Jest ulokowany blisko Muzeum Marrakeszu, czyli tego budynku, w którym byłem przed chwilą. Koszt wejścia tutaj jest również taki sam, czyli 50 dinarów. Jeśli dobrze wymawiam tą walutę. Ale zdecydowanie robi lepszą atmosferę niż muzeum. Pod względem chyba architektonicznym, również historii, bo wspomniałem, to była szkoła muzułmańska, znaczy poświęcona teologii muzułmańskiej. Czyli taki akademik. Przechodząc się teraz Medinami Maroka, Marrakeszu, czy Marrakesz, jak ja to nazywam, wstąpiłem tutaj do fajnej restauracji, która jest ulokowana bardzo blisko centrum Bena Josefa, czyli polecam, bo jest fajnie, odskocznie taka, że jakoś jak na Marrakesz człowiek się nie czuje jak w Marrakeszu, tylko jakby był, nie wiem, przykładowo w jakimś, nie wiem, polskim mieście, bo jest dużo zieleni i naprawdę fajnie. Także jak będziecie zwiedzać i muzeum, i te centrum Bena Josefa, to myślę, że tutaj świetnie możecie sobie zjeść lunch w miarę tanio, no i w dobrej lokalizacji. A ja zabieram się dalej zwiedzać Marrakesz, bo to jest miasto marketu, tak zwanego.